Poznałam go na weselu kuzynki. Pamiętam dokładnie tamten wieczór, bo wszyscy od początku patrzyli na niego tak, jakby był odpowiedzią na wszystkie kobiece marzenia. Wysoki, przystojny, dobrze ubrany, spokojny. Ten typ mężczyzny, o którym starsze ciotki mówią: oj, córeczko, z takim to będziesz miała dobrze. I rzeczywiście, przy nim wszystko wydawało się bezpieczne. Miał dobrą pracę, plan na życie, potrafił załatwiać sprawy, nigdy nie robił wielkich scen. Moi rodzice byli zachwyceni. Taki mężczyzna to skarb, stabilny, odpowiedzialny. Przy nim nie będziesz się martwić o życie. A ja? Ja chyba bardzo chciałam uwierzyć, że właśnie tak wygląda dorosła miłość. Spokojna, rozsądna, bezpieczna. Pobraliśmy się po 2 latach. Na początku było naprawdę dobrze. Śmialiśmy się dużo, wspólnie urządzaliśmy mieszkanie, kłóciliśmy się o kolor zasłon, o głupki, o głupoty, które wtedy wydawały się ważne. Pamiętam, jak któregoś wieczoru siedzieliśmy na podłodze pośród nierozpakowanych pudeł. Jedliśmy pizzę z kartonu i śmialiśmy się, że jesteśmy już prawdziwie dorosłymi. Gdybym wtedy mogła zobaczyć nas za 10 lat, chyba bym nie uwierzyła, bo miłość bardzo rzadko umiera nagle. Nie budzisz się pewnego dnia i nie myślisz: już go nie kocham. To dzieje się dużo ciszej. Bardziej jak roślina, o której człowiek codziennie zapomina pamiętać. Nie podlewa jej, nie wystawia do światła, nie pielęgnuje, a potem dziwi się, że uschła. Najpierw zaczęliśmy odkładać wspólny czas. Nie dziś, jestem zmęczona. Pogadamy jutro. Muszę jeszcze chwilę odpisać na maile. Chcę chwilę posiedzieć sam. Nic wielkiego. Tysiące małych chwil. Tysiące małych wyborów. On wracał z pracy i zamiast usiąść obok mnie, zamykał się z laptopem. Ja udawałam, że mi to nie przeszkadza. Później sama zaczęłam robić dokładnie to samo. Kiedyś jedliśmy kolację razem przy stole. On przed telewizorem, ja przy telefonie. Kiedyś opowiadałam mu wszystko. Później łapałam się na tym, że ważniejsze rzeczy mówię koleżankom z pracy niż własnemu mężowi. Czasem słyszałam jego klucz w drzwiach i zamiast tęsknoty czułam zmęczenie. Nie był złym człowiekiem. Po prostu oboje coraz bardziej żyliśmy osobno, nawet siedząc w tym samym pokoju. Najstraszniejsze jest chyba to, że człowiek długo tego nie zauważa. Bo przecież dom był, rachunki zapłacone, zakupy zrobione, święta obchodzone. Z zewnątrz wszystko wyglądało dobrze. A jednak gdzieś po drodze przestaliśmy pielęgnować to, co kiedyś było między nami najdelikatniejsze. Dzisiaj myślę, że nasza miłość nie została zniszczona przez jedną wielką tragedię. Zadusiliśmy ją sami, powoli, naszym egoizmem, zmęczeniem, odkładaniem siebie nawzajem na później, bo miłość, nawet najpiękniejsza, nie przeżyje długo, jeśli człowiek codziennie wybiera tylko siebie. Pamiętam pewien wieczór. Siedział obok mnie na kanapie. Telewizor grał bardzo cicho i nagle pomyślałam: Boże, my już nawet nie umiemy ze sobą rozmawiać. Spojrzałam wtedy na niego, na jego twarz zmęczoną, obcą, taką, jakiej wcześniej nigdy nie widziałam. I chyba pierwszy raz przemknęło mi przez głowę, że można mieszkać z człowiekiem, a jednocześnie być bardzo samotnym. No a później odszedł. I dopiero wtedy zrozumiałam, że razem z nim nie straciłam tylko mężczyzny, straciłam świat, który przez lata budowaliśmy źle. Na wygodzie, przyzwyczajeniu, na później, na milczeniu. I może właśnie dlatego jego odejście tak bardzo mnie zabolało, bo zmusiło mnie, żebym w końcu spojrzała prawdzie w oczy. Nie tylko o nim.
także o sobie. Przez pierwsze tygodnie po jego odejściu żyłam, jak żyją ludzie, którzy próbują nie dopuścić do siebie prawdy, mechanicznie. Wstawałam rano, myłam kubek po kawie, jechałam do pracy, wracałam, wieczorem siadałam na kanapie i automatycznie zostawiałam dla niego miejsce. Jakby część mnie nadal wierzyła, że zaraz wróci. Najdziwniejsze jest to, że człowiek bardziej tęskni czasem za przyzwyczajeniem niż za samą osobą. Tęskniłam za odgłosem kluczy w drzwiach, za tym, że ktoś chodzi po mieszkaniu, za pytaniem, co oglądasz? Nawet jeśli wcześniej odpowiadałam tylko nic. Pewnego dnia otworzyłam lodówkę i zobaczyłam jego ulubiony sos. Stałam tak chyba kilka minut, patrząc na głupi słoik. I nagle rozpłakałam się tak mocno, jakby całe moje ciało przez miesiące tylko czekało na pozwolenie. Usiadłam wtedy na podłodze w kuchni, oparta o szafki i pierwszy raz pomyślałam coś, czego wcześniej panicznie się bałam. A jeśli my naprawdę już dawno przestaliśmy się kochać? To była okropna myśl, bo łatwiej przeżyć, że ktoś odszedł. Dużo trudniej przyznać się przed sobą, że być może oboje gubiliśmy siebie od lat i żadne z nas nie miało odwagi tego zatrzymać. W tamtym czasie prawie przestałam odwiedzać ojca. Nie dlatego, że go nie kochałam, po prostu ciągle brakowało mi siły. Człowiek czasami tak bardzo skupia się na własnym bólu, że nie widzi cudzego. Któregoś dnia zadzwoniła pielęgniarka. Pani tata dziś prawie nic nie jadł. Ciągle patrzy na drzwi. Te słowa nie dawały mi spokoju. Ciągle patrzy na drzwi. Pojechałam tam jeszcze tego samego wieczoru. Padał deszcz. Pamiętam mokre światła miasta, które rozlewały się po szybie samochodu jak rozmyte wspomnienia. Przez całą drogę myślałam tylko o jednym. Ile razy mówiłam, pojadę jutro. Ojciec siedział przy oknie. Kiedy weszłam, spojrzał na mnie tak, jakby próbował upewnić się, czy naprawdę tam jestem. Cześć, tato, uśmiechnął się lekko. Tak lekko, że ktoś obcy pewnie nawet by tego nie zauważył. Ale ja zauważyłam. Usiadłam obok niego. Przez chwilę milczeliśmy, a potem powiedział cicho. Wiesz, myślałem, że już nie przyjdziesz. To jedno zdanie weszło we mnie głębiej niż wszystkie kłótnie z moim mężem. Bo nagle zrozumiałam coś strasznego, że przez lata wszyscy żyliśmy obok siebie. Ja obok męża, mąż obok mnie, ja obok ojca. Jakbyśmy wszyscy byli przekonani, że jeszcze zdążymy się naprawdę zobaczyć. Od tamtego dnia zaczęłam przyjeżdżać częściej. Najpierw z poczucia winy, potem już dlatego, że naprawdę chciałam tam być. Zaczęliśmy rozmawiać, naprawdę rozmawiać. O rzeczach, których wcześniej nigdy nie mieliśmy czasu mówić. O mamie, o dzieciństwie, o jego strachu przed starością. Któregoś dnia powiedział: Człowiek całe życie myśli, że najważniejsze jest utrzymać dom, a później okazuje się, że najważniejsze było, czy ktoś chciał do niego wracać. Siedziałam wtedy bardzo cicho. Powiedziałam, że mówi nie tylko o sobie. Mój świat zaczął zmieniać się powoli. Nie nagle i nie magicznie. Po prostu pierwszy raz od bardzo dawna zaczęłam być naprawdę obecna. Przestałam żyć w biegu. Przestałam odkładać ludzi na później. Przestałam traktować bliskość jak coś, co samo będzie trwało. A potem zupełnie niespodziewanie poznałam kogoś nowego. Nie jak w filmach. W kolejce po kawę. Pamiętam, że miał trochę zmęczone oczy i bardzo spokojny głos, ale najbardziej zapamiętałam coś innego. Starsza kobieta przede mną upuściła torbę z zakupami. Większość ludzi tylko spojrzała. On od razu uklęknął i zaczął zbierać jej rzeczy z podłogi.
bez popisywania się, bez uśmiechu. Patrzcie, jaki jestem dobry. Tak po prostu, naturalnie. Jakby pomagał nie dlatego, że chciał dobrze wypaść. Po prostu był takim człowiekiem. I chyba właśnie wtedy po raz pierwszy naprawdę mu się przyjrzałam. A potem wydarzyło się coś głupiego. Wychodząc z kawiarni, zostawiłam swoją torbę z zakupami pod krzesłem. Zorientowałam się dopiero kilka minut później, kiedy ktoś zawołał za mną. Przepraszam, odwróciłam się. To był on. Stał lekko zadyszany, trzymając moją torbę. Chyba pani o czymś zapomniała. Pierwszy raz spojrzałam mu wtedy w oczy. Na krótką chwilę. Dziękuję, powiedziałam cicho. Uśmiechnął się lekko i wyciągnął rękę. Marek jestem. Elwira. Pierwszy raz naprawdę spojrzeliśmy sobie w oczy tydzień później. Znowu w tej samej kawiarni. Przypadek. A może po prostu życie czasami lubi wracać w miejscach, w których człowiek zostawił jakiś cichy ślad? Siedziałam przy stoliku pod oknem, mieszając kawę tak długo, że dawno przestała być ciepła. Byłam zmęczona. Ojciec miał ostatnio gorsze dni. Coraz częściej zapominał, o czym rozmawialiśmy kilka minut wcześniej. A mnie coraz bardziej przerażała myśl, że kiedyś wejdę do tego pokoju i nie pozna mnie już wcale. Mogę? Podniosłam wzrok. To był Marek. Trzymał w ręku kubek kawy i patrzył na mnie trochę niepewnie, jakby nie chciał przeszkadzać. Jasne. Usiadł naprzeciwko. Przez chwilę rozmawialiśmy o zupełnych drobiazgach, o pogodzie, o korkach, o tym, że kawa w tej kawiarni jest zdecydowanie za droga. I właśnie to było dziwnie przyjemne. Brak gry, brak wrażenia, że ktoś próbuje zrobić na mnie wrażenie. A potem nagle zapytał, jak tata? Zaskoczyło mnie to. Nie jak ty się czujesz, nie co robisz w weekend, tylko jak tata. Westchnąłem cicho. Różnie. Ostatnio coraz częściej mnie nie poznaje. Marek przez chwilę nic nie mówił. Po prostu słuchał. Dzisiaj wiem, że to jedna z najrzadszych rzeczy na świecie. Naprawdę słuchać drugiego człowieka. Kiedy wychodziliśmy z kawiarni, zapytał nagle: dasz się kiedyś zaprosić na kolację? Uśmiechnęłam się lekko i wtedy automatycznie odpowiedziałam: nie wiem. Ostatnio prawie cały wolny czas spędzam u ojca. Spodziewałam się typowej reakcji. Rozumiem, to może kiedy indziej. Odezwij się, jak będziesz miała więcej czasu. Ale Marek spojrzał na mnie spokojnie i powiedział: to chodźmy razem. Zatrzymałam się w pół kroku, tak po prostu, bez zawahania, bez westchnięcia, bez miny człowieka, który właśnie usłyszał problem. I wtedy właśnie po raz pierwszy naprawdę pomyślałam o Pawle. O tym, ile razy chyba podświadomie czekałam, że kiedyś sam powie: pojedziemy razem. Ale ten moment nigdy nie nadchodził. Najczęściej słyszałam: jedź dziś sama, dobrze? Jestem zmęczony. Mam jutro ważny dzień. Nie lubię takich miejsc. A później po prostu przestałam pytać. I może właśnie dlatego zaczęłam odwiedzać ojca coraz rzadziej, bo samotność łatwiej znosi się samemu niż obok człowieka, który nawet nie zauważa, że właśnie zostawił cię samego. Tydzień później Marek naprawdę pojechał ze mną. Pamiętam, jak siedział obok mojego ojca, jedząc z nim rosół w małej świetlicy domu opieki. Ojciec opowiadał mu po raz trzeci tę samą historię o starym motocyklu. Czekałam, aż Marek się znudzi, a on słuchał, jakby słyszał ją pierwszy raz. Któregoś momentu ojciec spojrzał na mnie ukradkiem i uśmiechnął się lekko, tak jak dawniej. I nagle zrozumiałam coś, co zabolało mnie bardziej niż rozwód. Że przez całe lata nie tęskniłam wcale za wielkimi romantycznymi gestami, nie za drogimi prezentami, nie za idealnym życiem. Tęskniłam za zwykłą obecnością drugiego człowieka, za kimś, kto usiądzie obok,
pójdzie razem, zostanie. Któregoś wieczoru zaprosiłam Marka do siebie. Nie planowałam niczego wyjątkowego. Miałam nawet wyrzuty sumienia, że w lodówce prawie nic nie było. Ale kiedy wróciłam z łazienki, stał w kuchni i kroił warzywa, jakby robił to tam od lat. Co robisz? Zapytałam zaskoczona. Spojrzał na mnie i wzruszył ramionami. Uznałem, że ktoś musi ratować tę tragiczną lodówkę. Roześmiałam się pierwszy raz od bardzo dawna, tak naprawdę. I wtedy dotarło do mnie jeszcze coś, że czasami człowiek przez pół życia szuka wielkiej miłości, a tak naprawdę potrzebuje kogoś, przy kim w końcu może przestać czuć się samotny. Paweł przyszedł podpisać papiery rozwodowe. Nie było dramatu, żadnych krzyków, żadnych pretensji. To chyba najbardziej bolało. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, przy tym samym stole, przy którym kiedyś wybieraliśmy kolor kuchennych płytek. Jakby życie specjalnie lubiło takie ironie. Jak tata? Zapytał cicho. Spojrzałam na niego zaskoczona. Dawniej prawnie nigdy o to nie pytał. Coraz słabszy. Pokiwał głową, a potem powiedział coś, czego kompletnie się nie spodziewałam. Wiesz, chyba zawsze myślałem, że mamy jeszcze czas. Te słowa zawisły między nami ciężko, bo oboje wiedzieliśmy, że nie mówił tylko o moim ojcu. Spojrzałam wtedy na człowieka, którego kiedyś kochałam najmocniej na świecie i pierwszy raz od bardzo dawna nie czułam złości, tylko smutek. Kiedyś czekałam, że pojedziesz tam ze mną, powiedziałam cicho, do taty. Paweł spuścił wzrok. Bardzo długo milczał. Wiem. To jedno słowo zabolało bardziej niż wszystkie wcześniejsze kłótnie, bo nagle zrozumiałam, że on też już widzi wszystkie te małe chwile, w których oddaliliśmy się od siebie. I może właśnie dlatego najbardziej tragiczne w naszym małżeństwie było nie to, że przestaliśmy się kochać, tylko to, że za długo udawaliśmy, że wszystko jeszcze da się naprawić kiedyś. Paweł długo obracał długopis w dłoniach, patrząc na dokumenty rozwodowe, a potem powiedział spokojnie: Wyjeżdżam. Spojrzałam na niego zaskoczona. Gdzie? Lekko się uśmiechnął, zmęczonym uśmiechem człowieka, który sam jeszcze do końca nie wierzy w to, co zaraz powie. Do Afryki, na misję medyczną. Przez chwilę naprawdę myślałam, że żartuje. Paweł? Ten sam Paweł, który zawsze powtarzał, że człowiek powinien najpierw zadbać o własne życie, własny dom, własne bezpieczeństwo? Ty? Na misję? Roześmiał się cicho. Sam jestem w szoku. A potem spoważniał. Wiesz, chyba za długo żyłem tylko dla siebie. Te słowa uderzyły mnie mocniej niż się spodziewałam, bo nagle zobaczyłam, że on też próbuje coś w sobie naprawić, nie nasze małżeństwo. Dlaczego mi o tym mówisz? Patrzył na mnie długo, bo byłaś najważniejszą częścią mojego życia, nawet jeśli za późno to zrozumiałem. I właśnie wtedy stało się coś, co kiedyś uważałabym za niemożliwe. Nie poczułam chęci, żeby go zatrzymać, tylko spokój, jakbyśmy oboje w końcu przestali walczyć z prawdą. Mam nadzieję, że tam odnajdziesz to, czego tutaj nie umieliśmy sobie dać, powiedziałam cicho. Paweł skinął głową, a potem uśmiechnął się lekko. Ty chyba już zaczęłaś to odnajdywać. Któregoś wieczoru siedziałam z Markiem na balkonie. Miasto powoli gasło. Przez chwilę oboje milczeliśmy, a potem zapytał cicho: O czym myślisz? Spojrzałam gdzieś przed siebie. O tym, jak łatwo człowiekowi pomylić wspólne życie z prawdziwą bliskością. Marek nic nie odpowiedział. Po prostu przesunął swoją dłoń bliżej mojej. I właśnie wtedy zrozumiałam coś jeszcze. Miłość chyba nie umiera od wielkich tragedii. Najczęściej zabijają ją tysiące małych chwil, w których człowiek przestaje być naprawdę obecny, a później, jeśli masz szczęście,
Życie czasami daje mu jeszcze jedną szansę, żeby nauczył kochać się mądrzej. Dzisiaj już wiem, że miłość bardzo rzadko kończy się nagle. Najczęściej umiera po trochu, w tysiącach małych chwil, w których człowiek przestaje pielęgnować drugiego człowieka. Ale chyba dokładnie tak samo jest z życiem. Czasami nawet coś, co wydawało się już całkiem martwe, potrzebuje tylko odrobiny obecności, światła, czasu, żeby znowu zacząć rosnąć. Kilka tygodni po pogrzebie ojca przyjechałam jeszcze raz do jego pokoju. Musiałam zabrać ostatnie rzeczy. Sweter, stare zdjęcia, zegarek, którego od lat już nie nosił, ale uparcie trzymał w szufladzie. Pokój był prawie pusty, dziwnie cichy, jakby ktoś wyciągnął z niego całe życie, a zostawił tylko echo. Powoli otwierałam kolejne szafki, starając się nie myśleć o tym, że już nigdy nie usłyszę jego głosu. I wtedy właśnie zauważyłam ją na parapecie. Małą roślinę, trochę pochyloną, przesuszoną. Jakby sama nie wiedziała jeszcze, czy chce dalej rosnąć. Podeszłam bliżej. Ziemia była sucha. Poczułam dziwny ucisk w gardle, bo nagle przypomniało mi się wszystko. Nasze małżeństwo, milczenie, odkładanie siebie nawzajem na później, tysiące małych chwil, w których człowiek myśli jutro, kiedy indziej jeszcze zdążymy. Chyba już się nie uratuje, powiedziałam cicho. Marek, który właśnie wszedł do pokoju z kartonem, spojrzał najpierw na mnie, potem na roślinę i powiedział spokojnie: Czasami wystarczy, że ktoś zacznie znowu o nią dbać. Spojrzałam wtedy na niego i nagle zrozumiałam, że przez całe życie chyba właśnie tego szukałam. Niewielkich słów, nieidealnego związku, i nie człowieka bez wad, tylko obecności. Kogoś, kto zostaje, kto widzi, kto pamięta. Kilka miesięcy później roślina stała już przy moim oknie. Nie była idealna, ale żyła. Każdego ranka podlewałam ją, zanim zaczynałam dzień. A z kuchni dochodził zapach kawy i spokojny głos Marka, który jak zwykle nucił coś pod nosem, zupełnie nieświadomy, że właśnie takie małe chwile potrafią czasem uratować człowieka. Jeśli czujesz, że ta historia mogłaby pomóc komuś, kto właśnie przechodzi przez ciszę, samotność albo trudny czas, podaj ją dalej.